Barany drogie, jakie emocje dla Was? Takie emocje, których nie będziecie chcieli na początku pokazać innym, najpierw będziecie chcieli zobaczyć sami. Zobaczyć sami, co jest ważne dla Was, zanim się podzielicie z innymi. Moi drodzy, byliście zainspirowani, ale co się stało z Waszą inspiracją? Byliście skupieni. Co się wydarzyło? A może już od jakiegoś czasu czujecie, że coś gdzieś w Was nie tak świeci, jak by mogło, i chcecie do tego wrócić. Może na chwilę przygasliście w tym czy w innym momencie i chcecie, by ta inspiracja do Was powróciła. Chcecie znów się czuć poruszeni, pobudzeni, stojący przed wyzwaniem. Chcielibyście nowego wyzwania. Czy możecie liczyć na to nowe wyzwanie? Szczerze mówiąc, sądzę, że większość z Was powinna wrócić do tego, co było jakby starym wyzwaniem, gdzie chcieliście wygrać, gdzie chcieliście świętować, ale może się nie udało. Może wygrał ktoś inny. Może wygrało coś innego. Może chcieliście z kimś związać się i pokazać, jak świętujecie, ale z tym świętowaniem coś poszło nie do końca tak. Więc możecie do tych starych, wcześniejszych wyzwań wracać i tam spróbować w ten czy w inny sposób wygrać. Możecie spróbować. I sądzę, że będziecie się w tę stronę kierować, moi drodzy. Sądzę, że będą takie osoby spod barana, które będą chciały po prostu do tego gdzieś wrócić. A najlepiej będzie się Wam wracało, kiedy spojrzycie na to z nowej perspektywy. Nawet jeżeli macie poczucie, że w Waszym życiu coś tam się sypie, niezależnie od Waszej woli. I to, co się sypie, wygląda lepiej, jak na to spojrzycie od środka. Bo możecie zobaczyć tutaj słońce, światło. Możecie zobaczyć, że ktoś po prostu się zatrzymał, ponieważ jakby liże swoje rany. Zatrzymuje się, trochę jak w szpitalu, zatrzymuje się, albo czeka, aż mu się coś tam zagoi. Jest szansa na ponowne spojrzenie, ponowne przyjrzenie się tematowi, ale trochę jak taki paszczak z muminków. Nawet jeżeli już tam niewiele włosów Wam na głowie zostało, czy nie ma ich wcale, tak jak u paszczaka, to możecie patrzeć, jakby to było coś nowego. Jakbyście byli zafascynowanym badaczem, który chce przez lupę na wszystko popatrzeć, bo tak go ten temat fascynuje i interesuje. W tym momencie czuję, że niektórzy z Was mogą być trochę jak taki Sherlock Holmes, który próbuje po różnych oznakach, po różnych śladach dojść do tego, co było. I Sherlock Holmes, jeżeli czytaliście coś tutaj Artura Conana Doyle'a, to
to będziecie wiedzieli, a jak nie, to wam powiem, że on nie interesował się wszystkim. Były rzeczy, którymi się kompletnie nie interesował. Interesował się tym, co dotyczyło jego dziedziny. I wy możecie spojrzeć trochę jak przez taką lupkę na to, co głównie was interesuje, a na inne rzeczy nie. Możecie nie patrzeć na to, co was tak bardzo otacza, tylko na to, co jest waszym zainteresowaniem, waszym zafascynowaniem i waszym ukochaniem. Możecie podejść z partnerem do tych różnych tematów. Z tymi, którzy są jak kolorowe ptaki i sprawiają, że czujecie się kochani. I w tym momencie nie ma takiego znaczenia, czy ten ktoś jest od was większy, mniejszy, czy jest faktycznie taki jak wy, czy tylko się wydaje, czy może wydaje się inny, a jest tak naprawdę taki jak wy. Może z zewnątrz wygląda inaczej, ale od środka jesteście podobni. Tylko może jednego z was nie widać tak od środka. Moi drodzy, pokazuję wam wasze karty. Nie wszyscy będą chcieli od razu odsłonić przed wami wszystko w maju. I możecie wy nie chcieć wszystko odsłonić od razu. Ale w końcu możecie się dowiedzieć, co było w jakimś sensie opisywane, ale nie zostało całkiem pokazane. Zostało pokazane tylko częściowo. Na co uważajcie, barany? Oj, uważajcie, barany, na rozdawnictwo i na to, czy komuś coś nie wypada z rąk w momencie, kiedy chce komuś coś dać. Czy potem nie braknie, czy potem nie trzeba tego kurczowo trzymać. Jeszcze na coś powinniście uważać. Uważajcie na sprawy związane z tworzeniem, z działaniem, ale takim, które ma na celu mistrzostwo i ma w sobie coś z dokładności i pracy nad szczegółami. Bo moi drodzy, im dłużej ktoś siedzi w jakiejś dziedzinie, tym może dostrzec więcej szczegółów. Wystrzegajcie się nadmiernego perfekcjonizmu i uważajcie na taki perfekcjonizm, jednocześnie starajcie się istotnych szczegółów nie pomijać. Zwróćcie uwagę na te szczegóły, które mogą przypominać jakby sygnalizację świetlną, które mogą wam podpowiadać, czy można iść do przodu, czy trzeba się zatrzymać, czy za chwilę zmieni się sytuacja. Moi drodzy, jeszcze jedna karta dla was. Po prostu karta dla was. 8 kielichów. Odwrócona. Jakaś taka jakby mała wieżyczka emocjonalna runęła, bo to nie jest karta wieża. Jeżeli pomyślicie, że coś się całkiem posypało, to jest tylko jakaś część waszej rzeczywistości. I nie wszystko się posypało, tylko trochę. Zwróćcie na to uwagę. Zwróćcie uwagę na to, co nadal macie w momencie, kiedy postanowiliście odejść od jakichś emocji.